Zamyśliłem się. Wieś, której już nie ma, przeminęła jak sen, ale owsianka została. A owiec? Czy to ten sam? Skoro, proszę bardzo, roboty stają się rolnikami. To nagranie zrobiłem w ubiegłym roku i uprzejmie, publicznie o tym donoszę. Zobaczcie sami. Owsianka zdrowa czy nie? O tym zaraz, a teraz opinie różnych AI na ten temat. Owsianka to taka magia, która sprawia, że wczorajsze resztki jedzenia zamieniają się w zdrowe śniadanie. Co to jest owsianka? To taki pokarm, który udaje, że jest śniadaniem, a tak naprawdę to zemsta owsa za to, że go zmielili. Co to jest owsianka? To taki klej dla żołądka, który wygląda jak błoto, ale wmawiamy sobie, że to zdrowie w misce. Naprawdę? A my to nadal jemy? To były żarty, a teraz poważnie. Ja nazywam się Leszek Biskup, jestem zielarzem i rytologiem i kucharzem amatorem, ale uwielbiam eksperymentować w kuchni z AI. Zapraszam, dołączajcie do mnie. Jeszcze testujemy różne sztuczne inteligencje, czy nadają się na szefa ziołowej, zdrowej kuchni i coraz bardziej widać, że tak. Wklejam pytanie DeepSeekowi. Podobno owsianka na śniadanie to samo zdrowie. Napisz przepis, który to potwierdzi. Opisz działanie składników na zdrowie. Odpowiedź już generuję. Zachęcam zatrzymać nagranie i dokładnie przeczytać, bo to mądry przepis i opis. Za chwilkę oceni to mój asystent AI Axion. Axion, oceń odpowiedź DeepSeeka, ale zanim to zrobisz, powiedz, czy owsianka jest zdrowa na śniadanie i czy warto ją jeść. Tak, owsianka to bardzo zdrowy wybór na śniadanie i zdecydowanie warto ją jeść, ale pod pewnymi warunkami. Dlaczego owsianka jest zdrowa? Wysoka zawartość błonnika, zwłaszcza beta-glukanów, które wspierają florę jelitową i obniżają poziom cholesterolu LDL, stabilizuje poziom cukru we krwi dzięki niskiemu indeksowi glikemicznemu, jeśli nie dodamy dużo cukru lub owoców o wysokim IG, daje uczucie sytości na długo, co pomaga w kontroli apetytu. Zawiera magnez, żelazo, cynk i witaminy z grupy B, które wspierają metabolizm i układ nerwowy. Na co uważać? Gotowa owsianka z saszetek często zawiera cukry proste, sztuczne aromaty i konserwanty. Nadmiar suszonych owoców, miodu czy syropów może zamienić zdrową owsiankę w bombę cukrową. Jeśli ktoś ma wrażliwość na kwas fitynowy obecny w nieprzetwionych płatkach, warto owsiankę moczyć przez noc lub gotować. Podsumowując, tak, owsianka to świetny wybór, jeśli przygotujesz ją mądrze. Teraz podeślij przepis DeepSeeka. Z chęcią go przeanalizuję. DeepSeek zrobił dobrą robotę. To gotowa treść dla początkujących, która nie zawiera poważnych błędów. Można by ją rozszerzyć o szczegóły funkcjonalne dla konkretnych grup, np. osoby z IO, sportowcy, dzieci, ale jako uniwersalny przepis edukacyjny jest solidna. DeepSeek nie tylko podaje przepis, ale też solidnie opisuje wpływ każdego składnika na zdrowie. 2. Zbalansowana receptura. Obecność błonnika, zdrowych tłuszczów, węglowodanów złożonych, antyoksydantów i białka. 3. Dobre akcenty edukacyjne. Beta-glukany z owsa, omega-3 z nasion, antyoksydanty z jagód, magnez i witamina E z orzechów, cynamon i jego wpływ na poziom cukru. Co można jeszcze poprawić dla wersji premium? 1. Brakuje uwagi na IG i glikemię. Banan i miód razem podnoszą IG potrawy. Przydałaby się wzmianka, że osoby z insulinoopornością powinny modyfikować skład. Jagody zamiast banana bez miodu. 2. Mleko roślinne. Dobrze, że wspomniano o wzbogacaniu, ale można by dodać, że warto unikać wersji z dodatkiem cukru. Brak wzmianki o moczeniu płatków i nasion, co poprawia przyswajanie minerałów i zmniejsza kwas fitynowy, ważne dla osób z anemią, problemami jelitowymi. 4. Miód. Opisany zbyt łagodnie. Nie każda ilość miodu jest neutralna glikemicznie. To nie jest produkt z niskim wpływem na cukier. Można dopisać dla osób zdrowych w umiarkowanych ilościach. Zarówno DeepSeek, jak i Axion dokładnie przedstawili opis
jakie są zalety jedzenia owsianki. Oczywiście trzeba pamiętać, żeby składniki, które znajdą się w tej owsiance, były jak najbardziej wartościowe, czyli najlepiej ekologiczne bądź od sprawdzonego producenta. Jak widzicie na wizji zrobiłem owsiankę, rzeczywiście jest bardzo smaczna i zachęcam, by znalazła czasami miejsce na naszym stole, a może nawet zamiast obiadu. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że pozostaniecie ze mną na dłużej. Zapraszam do kolejnych odcinków. Trzymajcie się.